Jeśli ktoś by chciał dowiedzieć się, jak rozróżnić kwiaty męskie od żeńskich, na przykład w cukinii, to tutaj Wam pokazuję kwiat żeński. Jest też kwiat praktycznie niczym się nie różniący, ale ta końcówka to już jest mini cukinia. Widzicie? Jest gruby i widzicie, że z tego będzie warzywo i jest zakończone kwiatem. To jest kwiat żeński. Natomiast tutaj obok, na cieniutkiej łodyżce jest kwiat męski. Ten kwiat nie da Wam owocu. Tu nie ma malutkiej cukinii. Tu jest tylko cienka łodyga zakończona kwiatem. Ten kwiat owocu Wam nie da, ale dzięki temu kwiatu męskiemu i zapyleniu kwiatu żeńskiego będzie piękna cukinia z tego żeńskiego kwiatu. Przy dzisiejszych czasach i przy dzisiejszych brakach pszczół, powiem Wam szczerze, że u mnie to głównie robotę robią trzmiele, bo pszczół mam bardzo mało w okolicy i praktycznie nie są widywane. Natomiast bardzo dużo trzmieli i te trzmieliki robią u mnie w ogrodzie główną robotę. I przy braku pszczółek, w ogóle jakichkolwiek zapylaczy, czy trzmieli, czy innych, te cukinie nie są zapylane przez ten kwiat męski. I co się dzieje? Często pytacie, często szukacie informacji na ten temat, dlaczego mi mała cukinka gnije, obumiera. Na przykład tak jak ta. Ona jest do wyrzucenia. Ona obumarła bez żadnej mojej interwencji. Czyli była malutka, na końcu pojawił się żeński kwiat, który teoretycznie powinien być zapylony, ale nie został zapylony. Kwiat odpadł i cukinia zaczyna Wam mięknąć i gnić. To jest przykład właśnie niezapylonego owocu. I często właśnie jak jest zimno, jak nie ma pogody, jak pada, te kwiaty, mimo że to jest żeński kwiat, cukinka jest zamknięta kwiatem, męski jest zamknięty kwiatem, ciężko, żeby doszło do zapylenia. A jeszcze jak do tego dołączycie brak zapylaczy, nie ma kto odwalić tej roboty, no to też nie będzie cukinii. I jak sobie radzą ogrodnicy i jak sobie radzę ja, jeżeli kwiat męski mam na innej cukinii z tej samej odmiany, urywam go po prostu. Urywam go, dokopuję się do wnętrza kwiatka, usuwam liście, dokopuję się do wnętrza kwiatka i otwierając kwiat żeński cukinii, a najlepiej gdyby on był tak otwarty jak ten, co tutaj znalazłam, łączę kwiat męski z żeńskim i staram się, aby ten pyłek z męskiego trafił na środek kwiatu żeńskiego. I robię tak zwane mechaniczne, manualne zapylanie tego kwiatu, licząc, że ta cukinka nie obumrze i po zapyleniu urośnie, wyda piękne warzywo. Na przykład takie, albo takie.